Niekiedy się zdarza, w sumie rzadko, bo rzadko, ale niekiedy fakt tak jest, że jak wrzucę zdjęcie swojego akwarium do sieci, czyli na jakąś grupę facebookową, czy do jakiegoś forum, ludzie zaczynają się pytać, jak zrobić takie fajne akwarium. Słuchajcie, do akwarium roślinnego, tutaj warto to słowo podkreślić, roślinnego, jest potrzebne dozowanie CO2. Oczywiście, jak chce się mieć jakieś tam czerwone roślinki, czy jakieś bardziej wymagające rośliny, CO2. Ok, jak chce się mieć na przykład akwarium roślinne, tak zwanego low-techa, też idzie to zrobić bez CO2, ale no to trzeba po prostu już wiedzieć, jakie rośliny wybrać, no i trzeba też mieć trochę doświadczenia. Wiadomo, już teraz od razu mówię, jak kupisz CO2, od razu nie rozstąpi się przed tobą niebo akwarystyczne i cię wprowadzi na salony pięknych baniaków w twoim domu. To tak też nie działa, już teraz mówię. Pamiętaj, żeby każdy odcinek skomentować. Może masz jakieś pytania, śmiało pisz. Na wszystkie komentarze odpowiadam zawsze w 100%. Nie zapomnij zostawić lajka. Te rzeczy zawsze mi pomagają w rozwijaniu tego kanału. Dzisiaj będzie tak zwany unboxing zestawu CO2. Po krótkim intro zapraszam wszystkich na film. Witam w przepięknym świecie akwarystyki naturalnej. Jesteście na kanale Aquascaping TV, a ja zapraszam Was na kolejny odcinek. Dzisiaj będziemy trochę mówić o zestawie CO2 firmy JBL. Ten właśnie zestaw, który teraz tutaj widzicie, za chwilę będę rozpakowywał i pokażę Wam wszystko to, co się znajduje w tym pudełku. W tym momencie może paść takie pytanie jak na przykład, a po co mi CO2 w akwarium? Dwutlenek węgla, po co mi w akwarium? Jeżeli macie takie pytanie, to proszę Was, żebyście to napisali w komentarzach, a ja może zrobię z tego jakiś osobny film, w którym opowiem Wam, po co stosować CO2, czyli dwutlenek węgla w akwarium roślinnym. Bo mówimy tu o akwariach roślinnych, ale mówię, jak chcecie o tym film, napiszcie koniecznie w komentarzu. Słuchajcie, to jest taki trochę według mnie dziwny zestaw, no ale cóż, wszystkiego w życiu trzeba spróbować i postanowiłem też spróbować właśnie tego zestawu. Generalnie rzecz biorąc, ja nie jestem człowiekiem, który używa w akwarystyce zestawów. Zestawy na przykład akwariowe, takie typowe, z akwarium, oświetleniem, filtrem, to od razu mówię, nie jest dla mnie. Jeżeli chodzi o suplementację CO2, jeszcze mogę na ten układ pójść, ale powiem Wam, że ten zestaw jest trochę inny niż wszystkie, dlatego że butla, która tutaj się znajduje, jest jednorazowego użytku. Powiem Wam szczerze, że tutaj wymyśliła to firma JBL i nie tylko JBL, bo tak samo Tropica ma podobny zestaw, tylko z mniejszą butlą. Jak wszystkie zestawy i ten ma swoje plusy i minusy, ale mówię, dzisiaj może nie będziemy skupiać się na tym, żeby oceniać ten produkt, tylko po prostu będzie tak zwane rozpakowywanie i przedstawienie ogólnie tego zestawu. Co tam w środku się dzieje, co jest umieszczone i tak dalej, i tak dalej. Jak widzicie tutaj z tyłu na tym pudełku jest mniej więcej zawsze taka instrukcja, która nam pokazuje, jak zestaw należy prawidłowo połączyć. To jest, powiem Wam szczerze, bardzo fajna rzecz, bardzo taka intuicyjna
i wystarczy nie czytać. Ja naprawdę, serio, nie czytałem żadnej instrukcji, po prostu wystarczy popatrzeć na to i no i po prostu montujesz ten zestaw CO2. Otwieramy pudełko, oczywiście na samym początku wyjmujemy instrukcję, też jest język polski, który właśnie teraz odnalazłem i pokazuję wam. A więc spokojnie, jakby ktoś jeszcze po tej instrukcji w takiej formie obrazkowej nie skumał, o co chodzi, można właśnie poczytać instrukcję. Dodatkowo w zestawie jest JBL ProFlora, to jest taki dyfuzor Typhoon P, tak się nazywa. Powiem wam szczerze, te dyfuzory niekiedy używam, ale mam, że tak powiem, innych swoich faworytów. Dodatkowo licznik bąbelków i zawór przeciwzwrotny. Jest to naprawdę produkt bardzo wysokiej jakości, już sprawdzałem to, jest naprawdę warty polecenia. Jeżeli nie masz takiego urządzenia w swoim akwarium, to polecam, naprawdę warto. Oczywiście szczególnie polecam, kiedy masz właśnie jakiś zestaw CO2 i potrzebny Ci licznik bąbelków. Jeżeli Ci niepotrzebny jest licznik bąbelków, to możesz śmiało użyć najzwyklejszego zaworka przeciwzwrotnego. Tutaj mamy taki induktor CO2, czyli, nie wiem czy to dobrze powiedziałem, chyba tak to się nazywa, czyli najzwyczajniej by powiedzieć, że to jest test, który sprawdza nam w czasie rzeczywistym, ile w akwarium jest CO2. Bardzo pożyteczna rzecz, warto to na tym się też wspomagać, nie tylko polegać na elektronice czy testach. Dodatkowo dodali nam tutaj nawozy Ferrapol. Ja osobiście tych nawozów nie używam, no ale jakby to powiedzieć, darowanemu koniowi nie zagląda się w japę. Kolejne nawozy Ferrapol 24. Też nigdy tego, szczerze mówiąc, nie używałem. Powiem wam szczerze, że tak tutaj właśnie pierwszy chyba taki minus, który zauważyłem, nie tylko tutaj, ale w każdym zestawach. Tutaj macie wężyk do CO2, bo wężyk, ja w zasadzie niekiedy muszę się wam przyznać, że też zwykłych wężyków używam do CO2, ale żeby nie szczeliło, trzeba używać stricte przeznaczonych do tego celu wężyków. Tutaj macie zawór i to plus ta butla, którą teraz właśnie pokażę wam i zaraz wam otworzę i przekażę wam instrukcję montażu tego zestawu. Zestaw składa się w zasadzie oprócz tych właśnie dodatków, czyli zaworka przeciwzwrotnego, jakichś tam nawozów, które według mnie nie są za bardzo potrzebne, z butli i z tego zaworka właśnie, który widać po prawej stronie. To jest prostota tego zestawu i chyba tą prostotę trzeba zaliczyć do plusu. Minus jest taki, że popatrzcie ile tego jest. No nie wiem, coś takie, powiększanie tego zestawu, tak jakbym powiedział na siłę, można powiedzieć. No ale cóż, no tak to już robią, że po prostu za dość takie większe pieniądze dodają coś, czego nie zawsze byśmy chcieli. I nawet czego byśmy może nigdy w życiu nie spróbowali, ale jak już mamy, to niekiedy próbujemy i okazuje się, że nawet te produkty, które tam umieścili nam, że tak powiem, na zachętę, niekiedy po prostu nam się podobają i zaczynamy je używać. Ale mówię, to nie zawsze tak jest. Ok, wyciągniemy teraz tą butlę z tego pudełka. Producent mówi, że zestaw ten jest przeznaczony do akwarium od 40 do 120 litrów chyba, albo coś pomyliłem, ale w każdym razie tak jest. I powiem wam tak, ta butla jest jednorazowa i to jest chyba według mnie
niewątpliwy minus tego, jakby to powiedzieć, zestawu. Tutaj pokazuję i objaśniam, jak się montuje ten zestaw. To naprawdę powiem wam tego, no ten zestaw bym polecił dla takich ludzi, którzy mega naprawdę chcą prostych rozwiązań i pierwszy raz zaczynają swoją zabawę z suplementacją CO2 z butli wysokociśnieniowej. To taki zestaw bym z chęcią im polecił, bo po prostu zakręcamy to do butli, podłączamy wężyk, dyfuzor i jedziemy z koksem. I jak jeszcze mamy dość wystarczająco wiedzy, no to możemy dorobić się właśnie takiego akwarium, albo nawet i ładniejszego, niż tutaj Sławek wam zademonstrował teraz. Akwarium, przypomnę, które sam zmajstrowałem. Niedługo właśnie pokażę już chyba trzeci taki update z tego akwarium, na który was bardzo serdecznie zapraszam. Nie wiem, czy to będzie w tym tygodniu, czy w następnym tygodniu, bo jak już mówiłem wcześniej, no już teraz wiosna przyszła, niby jest kwarantanna, ale ludzi na kanałach, nie tylko w moim kanale, ale na innych kanałach nie ma, więc będziemy nagrywać raz w tygodniu. Nie zapomnij skomentować, nie zapomnij zostawić lajka. Zapraszam już na kolejny odcinek. Cześć!